Cześć, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć o 5 krokach w uzyskaniu figury marzeń, zdrowia, tego, żebyś po prostu czuła się dobrze w swojej skórze, więc jeżeli interesuje Cię taki temat, to zostań ze mną do samego końca, a jeżeli lubisz taką treść, jaką tutaj prezentuję, to łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i zaczynamy. Pierwsze 2 kroki są bardzo banalne, ale musimy od nich rozpocząć, bo to jest tak jakby, można powiedzieć, podstawa w naszym świecie. Pierwsze to jest aktywność. Znajdź swoją aktywność, taką, którą lubisz, nie patrz, co robią inni, eksperymentuj, testuj i sprawdzaj, co Tobie się najbardziej podoba, bo jednej osobie może się podobać bieganie na 5 km, jednej maratony 42 km, innej pilates. Cokolwiek sprawia Ci radość i przyjemność, niech to będzie Twoja aktywność. To jest bardzo ważne, aby nie chodzić na przykład na siłownię, jeżeli nie lubisz, i nie katować się ćwiczeniami, które nie sprawiają Ci przyjemności, bo to będziesz potem kojarzyć właśnie z katorgą, z czymś, co nie jest fajne, czymś, co Cię boli i tak dalej. Oczywiście ćwiczenia, jak zaczynasz wprowadzać do swojego życia, no to ma się zakwasy, nawet jak jeździsz na rowerze czy na rolkach, po prostu ciało Cię zaczyna boleć, ale Ty to zaczynasz kojarzyć z czymś, co daje Ci radość i fan. Znajdź to, co Tobie najbardziej odpowiada. Krok numer 2 to oczywiście zdrowe odżywianie. Dla mnie to była zawsze i jest podstawa, bo to, jak Ty się odżywiasz, ma ogromny wpływ na Ciebie. I to nie chodzi tylko o deficyt kaloryczny, aby zrzucić nadprogramowe kilogramy, ale co my tak naprawdę jemy. Czytamy składy, jesteśmy świadomi, doszkalamy się, co jest dobre dla nas, a co jest złe, jakie są rodzaje cukrów, jakie są dodawane, nie wiem, dodatki takie chemiczne, czy warto to jeść, czy nie. Patrz na jedzenie pod kątem paliwa dla swojego ciała i pod kątem tego, aby dawało Ci jak najwięcej nutrition, wartości odżywczych, witamin, składników, które są potrzebne dla Twojego ciała, bo kalorii nie są równe i oczywiście jeżeli chce się zrzucić kilogramy, ważny jest deficyt kaloryczny, ale widzę dość często, że ludzie po prostu wciskają w siebie byle co, byleby tylko zrzucić, a tak naprawdę tutaj chodzi o zdrowie, bo jeżeli Ty będziesz zdrową osobą, to po prostu Twoje ciało będzie Ci się odwdzięczało na wiele sposobów. Oczywiście jak jesz zdrowo, ale jesz za dużo, no to niestety będzie nadwyżka kalorii i będzie się tyło. Także trzeba skupiać się nie tylko na kaloriach, bo kaloria kalorii nie jest równa, ale na tym, co się je. I po prostu sprowadzać krok po kroku zdrowe nawyki żywieniowe, to, co się lubi w wersji zdrowej, szukać fajnych alternatyw, szukać tego, co możemy zamienić, tworzyć własne domowe burgery, szukać fajnych sposobów na to, aby wprowadzać to, co się lubi, ale po prostu w wersji zdrowej. Te 2 kroki były to kroki fizyczne, były to kroki materialne, które my musimy podjąć w działaniu, aby osiągnąć jakiś tam efekt. I ludzie z reguły to robią, mają swoje efekty i tak dalej, z większym, mniejszym stopniem, z efektem jojo, z powrotem do starych nawyków lub nie, w zależności od tego, jak jesteśmy silni tutaj w głowie. Więc zacznijmy od czegoś, zanim przejdziemy do kroku 3, że Albert Einstein dowiódł tego, że wszystko jest energią. On przedstawił nam tak naprawdę wstęp do fizyki kwantowej i tego, że wszystko wokół nas jest energią. Jest to już udowodnione, że atom, z których my się składamy, składa się w 99,9999 z energii. I my jako materia jesteśmy tylko 0,00001, czyli 1/10 czy 100 000, jesteśmy tylko materią, więc skupianie się tylko na materii jest tak naprawdę zaprzepaszczeniem szansy, by zrozumieć, kim my jesteśmy więcej. Jest wiele dowodów, wiele badań i wiele już osób, które doświadczyły tego na własnej skórze, że nasze myśli kreują naszą rzeczywistość. I oczywiście to nie chodzi o to, że my teraz leżymy sobie w łóżku, obiadając się chipsami i wyobrażamy sobie, że jesteśmy szczupli, bo nie do końca tak będzie to działało. My jako istoty nie jesteśmy tak zaprogramowani, aby to mogło działać. Jesteśmy po prostu
osobami, które bardzo były w logice i w fizyczności i teraz dopiero uczymy się tego, jak bardziej skupiać się na takim spiritual, na takiej swojej właśnie energetycznej części. No, my jesteśmy w 99% energią, więc warto skupić się na tych 99% niż na 1%. Więc zacznijmy od kroku trzeciego. I to też będzie bardziej takie przyziemne. Zdrowe myśli tworzą zdrową rzeczywistość. Zdrowe myśli tworzą Twoje zdrowe ciało. Znam wiele osób, które bardzo dobrze się odżywiają, ale na przykład mają toksycznych ludzi wokół siebie, mają toksyczne myśli i tak mają dużo dolegliwości i to jest bardzo ze sobą powiązane. Jeżeli Ty zapętlasz się w jakichś negatywnych myślach, karmisz się negatywnymi wiadomościami, informacjami, masz wokół siebie negatywne osoby, z którymi rozmawiasz o negatywnych rzeczach, to w Twoim życiu nie ma racji bytu na 100% zdrowia. Myśli są tak ważnym elementem naszego życia, najważniejszym, bo od myśli się wszystko rozpoczyna. Nawet Twoje zdrowe odżywianie rozpoczyna się właśnie od myśli. I to jest część nas, której my nie możemy zaprzeczyć. Jeżeli chcesz być tak naprawdę zdrową osobą, to zacznij właśnie od swoich myśli. Zacznij od tego, co masz tutaj, bo to się potem będzie przekładało na wszystko, co jest w Twoim życiu, szczególnie na Twoje zdrowie. Więc warto odsunąć od siebie toksyczne osoby, ograniczyć z nimi kontakt do minimum, nie wchodzić z nimi w dyskusję, nie zacząć obgadywać innych osób, zmieniać temat, ucinać temat, próbować coś innego. Jeżeli widzisz, że to nie daje, to się odsuwaj, odejdź, zrób coś innego. Zacznij odlajkowywać wszystkie profile, które mają negatywne informacje, które źle wpływają na Ciebie, dzięki czemu Ty zaczniesz i odzyskasz siebie, odzyskasz swój czas i odzyskasz zdrowsze myśli. Zacznij lajkować motywację, zdrowe odżywianie, ćwiczenia, osoby, które widzą efekty, osoby, które mają fajny, pozytywny przekaz. To zobaczysz, jak się odmieni Twoje życie dzięki temu. Krok numer 4 to jest afirmacja, to jest wyobrażanie sobie najfajniejszych, pozytywnych scenariuszy i wizualizacja siebie od końca. Afirmacja to potężne narzędzie, dzięki temu możemy wprowadzić nowe programy do naszej podświadomości i możemy zacząć działać od tego momentu, w którym tak naprawdę my możemy kreować swoją rzeczywistość. Jak zaczynasz afirmować, że jestem szczupła, zdrowa, piękna, ja Wam podlinkuję tutaj film, jak afirmować figurę swoich marzeń, to wtedy zaczyna się dziać, można powiedzieć, przysłowiowa magia, bo wtedy trafiasz na fajnych ludzi, trafiasz na przykład ludzi, którzy lubią trenować, którzy przedstawią Ci na przykład jakieś fajne pilates, że możecie iść razem na jakieś grupowe zajęcia pilatesu i pokochasz to i tak dalej. Zaczniesz zdrowiej się odżywiać i to nie dlatego, że przymuszasz się do zdrowego odżywiania, tylko że Ty przez to, że zaczynasz programować swój umysł na zdrowie, przez afirmację, Ty zaczynasz działać od tej osoby. Jak działasz od końca, czyli ja już jestem zdrowa, szczupła, ważę tyle i tyle, to czy ta osoba je to, czy ta osoba robi tamto, czy ta osoba zachowuje się w ten sposób, zaczynając od końca da Ci to taką ogromną moc i jakby to powiedzieć, po prostu będzie Ci łatwiej wprowadzać pewne zmiany, ponieważ Ty już się będziesz identyfikować z tą swoją szczupłą, zdrową, fajną osobą. W tym kroku też ważna jest wdzięczność za to, czego jeszcze nie masz. Czyli Ty już jesteś wdzięczna za zdrowie, za szczupłą sylwetkę, za to, że to się dzieje w Twoim życiu, tam coś się dzieje, że nie wiem, możesz być wdzięczna za cokolwiek i wdzięczność jest kluczem, bo my z reguły jesteśmy wdzięczni za to, co już mamy. Jak zaczynasz być wdzięczny za to, co pragniesz mieć, to już dajesz sygnał, żeby zacząć to przyciągać do swojego życia. I krok 5, który jest bardzo dla mnie ważny, to jest, aby się uwolnić od przeszłości, od swojej tożsamości, od tego, co się wydarzyło parę miesięcy temu, parę lat temu, przez całe Twoje życie. Wybaczyć sobie pewne zachowania, czy emocje, czy to, co się po prostu wydarzyło, wybaczyć innym, bo to Ci da ogromną wolność. Wiele osób żyje w jakichś takich bólach, ranach, traumach, które
mogą to przerobić. Niektóre rzeczy są trudniejsze do przerobienia, niektóre łatwiejsze. Te, które Ty potrafisz przerobić, po prostu zrób to dla siebie, wybacz, bo wtedy uwolnisz się od tego, co się wydarzyło, puścisz przeszłość, niech przeszłość zostanie przeszłością i po prostu zacznij kreować siebie na nowo w teraźniejszości. To jest przepiękne, jak wybaczymy wszystkim i sobie, bo to nam daje możliwość na wszystko. Wtedy już nie żyjemy przeszłością, to co się stało, nie kreujemy swojej przyszłości na bazie przeszłości, bo uwalniamy się. I Joe Dispenza o tym przepięknie mówi w książce Jak zerwać z nałogiem bycia sobą. Przeczytajcie tą książkę, bo to jest bardzo uwalniająca książka, która pomoże Wam przejść przez wiele jakby takich blokad w swoim życiu i zacząć się uwalniać od tego i wchodzić na zupełnie nowy level w swoim życiu. Całe nasze zdrowie, fizyczność i w ogóle to, co mamy wokoło, rozpoczyna się w naszej głowie. Te 5 kroków pozwoli Ci na to, aby odzyskać zdrowie w pełni, bo my jako ludzie jesteśmy wielowymiarowymi istotami i nie można się skupić tylko na fizyczności, bo to jest tylko bardzo mały, malusieńki ułamek tego, kim my jesteśmy. Mamy większą moc kreowania, jesteśmy osobami, które potrafią, istotami, które potrafią tak naprawdę wykreować w naszym życiu wszystko, czego pragniemy. Tego Ci życzę z całego serca. Jeżeli podobają Ci się takie filmy, zostaw mi łapencję w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!